A w dzisiejszym odcinku, krok po kroku w formie poradnika przerobimy tą okropnie i nudnie wyglądającą farmę w Minecraft w kozacki, średniowieczny, pełen detali młyn z domem farmera z prawdziwego zdarzenia, który mogliście zobaczyć na odcinku, w którym przerabiałem całą wioskę na survivalu. I jako, że prosiliście o poradniki do tych budynków, to zaczynajmy! Teraz na ekranie wyświetlają Wam się wymiary potrzebne do zbudowania tego budynku i na spokojnie wróćcie sobie do nich później, po obejrzeniu tego odcinka, z uwagi na to, że ten budynek jest naprawdę skomplikowany i nie chcę, żebyście marnowali swój czas i się denerwowali w trakcie budowy. A tak szybko i przyjemnie sobie wszystko zbudujecie razem ze mną, oglądając drugi raz. Teraz natomiast widzicie pełną listę materiałów potrzebną do zbudowania dokładnie tego budynku, który będziemy budowali na odcinku. To jest dokładnie ta lista, która będzie Wam potrzebna i te materiały, które są potrzebne dokładnie do tego projektu z odcinka. Zanim jednak przejdziemy do budowy tego obiektu, to pamiętajcie, że jeżeli macie wykupionego wspierającego za 15 zł lub więcej, to w zakładce społeczność czeka na Was schematik, dzięki któremu będziecie mogli sobie zbudować cały budynek w zasadzie od razu, bez tego poradnika. A jak ktoś nie wie, co to jest schematik, to właśnie to jest schematik, że możecie sobie wszystko po kolei tak robić w zasadzie samemu. Zaczynajmy. Dobrze, jeżeli chodzi o wejście znajduje się z tej strony gdzieś w tym miejscu, jednakże my zaczniemy sobie od młyna z uwagi na to, że on jest bardziej skomplikowany. Moją bazą będzie oczywiście tutaj stone, dlatego ja sobie całość zbuduję ze stone'a i dopiero później będę to jakoś przerabiał i na początku podnosimy sobie to wszystko na wysokość 4, czyli mamy raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4 i tak sobie to całość podnosimy, całą tą naszą wieżę. Ja nie wiem, czy ja nie mam fowa jakiegoś za blisko. No pewnie, że mam. Dobra. Możemy budować dalej. Tu oczywiście podnosimy wszystko sobie na wysokość 4 kratek, bo z uwagi na to, że tak to po prostu zaprojektowałem. Idąc dalej. Cała wieża ma łącznie 12 wysokości, jeżeli chodzi o ściany. Dachu nie liczę. Czyli tutaj robimy coś takiego, że robimy sobie 5. kratkę. Po prostu w taki sposób. Tutaj będzie tak i tutaj będzie tak. I na początku, oczywiście tu będą okna wszędzie powybijane i tak dalej, dlatego do tego przejdziemy zaraz. Ale tu mamy 5. kratkę, chcę zrobić na razie zarys wysokościowy. Mamy 5. kratkę, 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. kratkę i sobie tak naprawdę to możemy wszystko już podnieść na 12 kratek, żeby po prostu mieć już zrobiony ten core, który będziemy po prostu sobie ulepszali. Bo tak będzie nam po prostu łatwiej. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to będzie dla Was łatwiejsze do zrozumienia, co gdzie zrobić, niż jak będę tak budował warstwami. Ale to tylko moja spostrzeżenia. Jeżeli macie inne, to podzielcie się z nimi w komentarzach. Dobra. Mamy coś takiego, no i za atrakcyjnie to na chwilę obecną nie wygląda. Jeżeli chodzi o okna. Okna ja sobie zrobiłem tak, że będę miał tutaj jedno, tutaj jedno, w zasadzie tutaj to nie będzie okno i tam też tutaj nie będzie w tym miejscu okno, bo tu będzie szedł po prostu, co tu będzie szło? Przypomnij mi. Takie coś do obracania po prostu śmigłem, nie? Jakkolwiek dziwnie to nie brzmi. Dobra, niech będzie, że to będzie coś do obracania śmigłem. Tu sobie oczywiście robimy tak. Tu możemy sobie dodać półpłytkę, jeżeli się nie mylę, tu również. Tutaj dookoła na razie robimy sobie coś takiego. I teraz możemy przejść trochę do skustomizowania tej wieży. Jak ja ją customizowałem, robiłem to w taki sposób, że po prostu na oko, na ślepo, tam wiecie, troszeczkę ją sobie zniszczyłem w taki sposób, tutaj różny, co ważne, starałem się, żeby te elementy były inaczej po tej stronie, czyli jeżeli tu mam coś takiego, no to tu mam tak, jeżeli tu mam tak, no to tu daję 2, jeżeli tu na środku mam coś takiego, no to tu daję to troszeczkę wyżej, wiadomo, nie? Oczywiście tutaj w kwestii okna to do tego zaraz jeszcze przejdziemy, dlatego tu bym tak nie szalał, ale tutaj wszędzie możemy sobie to jakoś inaczej poozdabiać, żeby to wyglądało po prostu inaczej niż te ściany boczne. No i tu znowu, wtedy jeżeli mamy tak, no to możemy jeszcze inaczej sobie to udekorować, żeby te ściany się od siebie odróżniały. Znaczy możecie, nie musicie, nie? To jakby od Was zależy, czy w ogóle chcecie coś takiego robić, czy nie. Ja sobie robię, bo to zawsze troszkę ciekawiej wygląda niż taka zwykła ściana. I tutaj mogę jeszcze zrobić sobie coś takiego, ok, no i tu znowu sobie robię odwrotnie niż mam tutaj, czyli tutaj znowu robię jakieś 2, tutaj mogę sobie, to na razie zostawię, bo tak jak mówiłem, to będzie się różniło, tu znowu ciach, no i tak naprawdę tutaj mogę sobie jeszcze coś takiego zrobić, no i trochę mam to zniszczone, troszeczkę inaczej to wygląda. Tutaj na tych ścianach również mogę sobie zrobić coś podobnego, tu i tak będziemy jeszcze to sobie modyfikowali.
Pamiętajcie tylko, że im niżej schodzicie, tym dobrze by było, żebyście dodawali też trochę takiego tego popękanego, czyli na przykład jak jesteśmy tu już tak stosunkowo nisko, no to dobrze jakbyśmy sobie dali troszeczkę popękanych elementów, nie? Żeby to wyglądało bardziej atrakcyjnie. Znaczy moim zdaniem, jeżeli nie chcecie, to nie róbcie tak, nie? Ale to wiecie, moim zdaniem wygląda to troszeczkę fajniej. Nie jakoś tam wiecie turbo, że jak to wiele zmienia, ale jest to moim zdaniem takie milsze dla oka, że ta budowla jest taka bardziej dopracowana. Dobra, i teraz tak, patrząc od przodu, to tu sobie zrobiłem coś takiego, że skoro tu mamy takie bloki, no to tu nam brakuje tego bloku, no i możemy sobie dodać na przykład coś takiego, nie? Tu w sumie też jakbym na to miał patrzeć, to bym wywalił albo dodał na przykład coś takiego i tu sobie zrobił coś takiego, a tu sobie postawił coś takiego. To do tego sobie wrócimy. Tu oczywiście, skoro mamy taki blok, no to nie możemy dać czegoś takiego samego, tylko możemy sobie dać na przykład kamienną płytę, żeby to się odróżniało. Tu w tym wypadku akurat możemy sobie zrobić coś takiego i też będzie git. Tutaj z kolei musimy to podciągnąć na wysokość 4, czyli tu musimy zrobić coś, wykminić, żeby to wyglądało lepiej. Ja sobie postanowiłem, że zrobię to na przykład w taki sposób i teraz tutaj możemy sobie zrobić ciach, ciach i ciach, żeby to atrakcyjnie wyglądało. To tak, dobrze myślicie, to jest wyżej niż to. To wszystko się zgadza. Tutaj skoro mamy coś takiego, to teraz mi zabrakło z kolei tej płytki. Dobra, mam. Możemy zrobić coś takiego, tutaj coś takiego, no i tu ponownie, skoro mamy ten i ten blok, no to musimy tutaj postawić coś innego. Ja postawię ten i robię sobie coś takiego i tu nie zważamy na to, że te bloki wyglądają tak samo, bo to są podpórki, które mają tak samo wyglądać. Tu możemy sobie dać to, tu możemy na przykład dać sobie kamień i zrobić coś takiego. I teraz oczywiście tutaj będziemy mieli problem z tym, żeby sobie to troszeczkę wyżej podnieść, ale to w zasadzie zrobimy sobie tak, że już na tym etapie postawimy sobie na przykład tutaj od wewnątrz do góry nogami, ciach, ciach, żeby to nam wyglądało i tu będziemy mogli sobie to domknąć już w sposób naturalny, czyli na przykład coś takiego zrobić, nie? Żeby to wejście było tam mimo wszystko zrobione. No i tak naprawdę tą podstawę mamy zrobioną, możemy wejść sobie kolejny poziom, czyli tutaj na ten element. W takim razie idąc dalej, stosujemy dokładnie tą samą metodę, czyli tutaj podnosimy o 1 i robimy na przykład tutaj z tych schodków, natomiast tutaj robimy o 2, czyli skoro tu mamy ten, no to tylko pamiętajcie, im wyżej idziecie, tym mniej używacie tych, a więcej tych, nie? Znaczy, mniej używacie tych popękanych, a więcej tych takich normalnych, powiedzmy to w taki sposób. Niech tak to będzie. No i tu możecie zrobić na przykład coś takiego, ciach lub dodać w ogóle jeszcze coś innego, a tutaj robimy wtedy przy oknach coś takiego, żeby to nam się fajnie łączyło. No i tu standardowo dodajemy sobie półpłytkę, żeby to trochę było urozmaicone. Idąc dalej, z tej strony robimy tak samo jak tam, czyli podnosimy o 1. Mamy to, czyli robimy coś takiego. No i standardowo ciach, ciach, ciach. Tutaj nam znowu czegoś brakuje, więc dodajemy sobie półpłytkę po prostu innego typu. Tutaj mamy tak, no to dodajemy półpłytkę innego typu. Tu oczywiście będziemy szli wyżej. Dobra, to ja bym zrobił akurat w taki sposób, że ciach, 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 żeby tym razem tutaj były właśnie te kamienne. Ciach, no i tutaj akurat będzie szło okno, więc mamy coś takiego i tak naprawdę tą, powiedzmy, podstawę naszego wiatraka mamy gotową. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jeszcze zaraz sobie to potwierdzę, żeby was w błąd nie prowadzić, ale wydaje mi się, że tak, że jest wszystko ok. Wszystko mi się zgadza. Czyli teraz tak idąc dalej, zaczynamy sobie, tu przechodzę do tyłu budynku i teraz tak tu sobie robię coś takiego. Tutaj mogę sobie postawić tak, ciach, ciach. A w zasadzie tutaj możemy zrobić akurat w ten sposób, tylko nie musimy dalej tego wyciągać. Tutaj, jeżeli chodzi o środek, to mimo wszystko ja to sobie przeciągam w taki sposób, żeby mi się to ładnie wyglądało. Tu robimy raz, dwa, ok. Tu sobie robimy oczywiście te wsporniki. Tutaj dodajemy raz i tak naprawdę możemy przejść już do budowy naszych łopat. Dobra, na próbę zrobię jedną łopatę pierw, żeby się nie pomylić. Czyli robimy raz, dwa i zapomniałem wełny. Dobrze, i teraz skoro mam wełnę, to możemy przejść do tego, żeby tu zrobić po prostu od spodu. Kurde, no weź od spodu. Ciach, ciach. Ciach, ciach. Natomiast tu robimy wtedy do tyłu ciach, ciach. I tu od spodu ciach, ciach, żeby to wyglądało coś takiego, nie? No i tu możemy sobie już wtedy postawić w ten sposób
że już jest taka jedna łopata powiedzmy zrobiona. I tak naprawdę robimy ze wszystkimi łopatami. Czyli tak o, tutaj robimy też coś takiego, no i teraz znowu robimy sobie taki zygzak, tutaj robimy ciach, ciach, ok. No i tu ponownie robimy z tej strony, żeby to się wszystko wyglądało, czyli to idzie tak, tak i tutaj od spodu idzie tak, tak. Dobra, to mogę sobie wywalić. Ok, no i tu wtedy dostawiamy sobie po prostu coś takiego. Ze względu na to, że to tam idzie do tego elementu aż, to niestety nie możemy tego tak blisko tutaj postawić, nie? I druga łopata skończona. Możemy iść dalej, czyli tutaj robimy sobie ciach. Tu możemy zrobić znowu ciach. I teraz tak o, skoro to mamy w ten sposób, no to tu musimy iść znowu wyżej, nie? Czyli robimy sobie po prostu ciach, 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 ciach. I tutaj jak mamy to, to przechodzimy sobie tutaj raz, dwa, coś takiego. No i oczywiście tutaj sobie dodajemy w ten sposób. No i został nam ostatni element, czyli znowu podnosimy sobie raz, dwa. Tutaj robimy sobie raz, dwa. Natomiast tutaj przechodzimy do tyłu, robimy raz, dwa, żeby nam to wszystko ładnie wyglądało. No i tutaj oczywiście robimy znowu coś takiego. No i tak naprawdę jeżeli chodzi o te łopaty, to wydaje mi się, że mamy to skończone. Powiem więcej, mamy to skończone i się nawet nie pomyliłem. Tym samym możemy przejść do dachu. I teraz tak o, znowu jestem od przodu i zaczynam sobie od czegoś takiego, że tu robię coś takiego, natomiast tutaj wszędzie ustawiam sobie schodki w taki oto sposób, dzięki czemu tutaj mogę sobie zrobić coś takiego. Ciach, ciach, ciach. Tu możemy, no w sumie nawet możecie próbować to dodawać wyżej, jak chcecie. Ja tego akurat nie dodaję wyżej, żeby to po prostu tylko w tych miejscach było. Bo to będzie, mi osobiście się to bardziej podoba, dzięki czemu tu mogę sobie tak fajnie pododawać te latarnie. Bardziej mi chodzi o to, żeby było podwieszone do daszku. O, w ten sposób. No i tutaj oczywiście też możecie sobie dodać, że będzie podwieszone i mamy to zrobione w ten sposób. Następnie podnosimy sobie tak o, tutaj raz, dwa, trzy, cztery. Tu oczywiście możemy sobie od spodu zrobić coś takiego. Ciach, ciach i tutaj dodać raz, dwa, trzy, cztery. Tu możemy nawet dodać coś takiego, żeby to nam się po prostu ładnie łączyło i tam od dołu też to wiadomo dobrze wyglądało. Podnosimy sobie raz, dwa, trzy, cztery, podnosimy sobie raz, dwa, trzy, cztery, podnosimy sobie raz, dwa, dodajemy sobie ciach i dodajemy sobie ciach i mamy dach zrobiony. Moim zdaniem wygląda to naprawdę kozacko i jestem dumny z siebie, że to tak dobrze wyszło, bo mogło wyjść znacznie gorzej, a wyszło naprawdę kozacko moim zdaniem, jeżeli chodzi o sam młyn oczywiście. Teraz możemy przejść na spokojnie, a jeszcze nie koniec, dobra. Jeszcze mi tutaj środek został, ponieważ co ja sobie wymyśliłem na środku? No to słuchaj mnie teraz. Ja sobie wymyśliłem na środku, że to będzie na przykład, o, coś takiego. No, to jest dekoracja już, ale no pokażę wam jak to udekorować. Coś takiego, ok. Tu będzie szło po prostu od góry w ten sposób. Ciach. Teraz biorę sobie lej. Lej przyczepiam sobie tutaj. Pyk. Do tego biorę sobie siano. Snop siana. Wstawiam sobie go tutaj. Może dokładnie o, w taki sposób. Biorę sobie jeszcze oczywiście jakieś tam latarnie, żeby to tam podoświetlać w środku, żeby to wyglądało, czyli na przykład tutaj sobie doświetlam, tutaj. Oczywiście jeżeli chcecie, to nie ma z tym problemu, tutaj możecie sobie zrobić, nie wiem, czy chcecie w ten sposób, czy w jakiś inny, jeżeli chcecie sobie tutaj jeszcze dokładać jakieś tam dekoracje, to feel free. I chodzi o to, że to będzie mieliło po prostu to zboże na mąkę, nie? Jest to takie dorabianie trochę ideologii do tego i jest to może zupełnie niepotrzebne, ale wolę, żeby coś takiego tu było, bo to no, fajnie wygląda moim zdaniem klimatycznie i tematycznie zresztą. To taki detal, ale moje oko cieszy i ja sobie tak zrobiłem, wy nie musicie. No i teraz przejdziemy sobie do budowy samego domku. Jeśli chodzi o sam domek, na początku zróbmy sobie podstawę. Czyli tutaj robimy coś takiego, tutaj robimy sobie wejście w tym miejscu, tutaj będzie wyjście kolejne. Osieł, idź mnie stąd, a nie mnie tu przeszkadzasz w budowie, tu się ciężko pracuje człowiek, a nie ty tam. No pójdziesz won. I podnosimy sobie to na wysokość 3, tu robimy 2 odstępu, tu na wysokość 3, tu jest 3, 2, 3. Jeżeli się nie mylę, wygląda to dobrze, tu możemy sobie wstawić okienko elegancko.
Tu natomiast robimy sobie znowu coś takiego, tu będziemy mieć okienko, pyk, elegancko. Tutaj robimy ciach, ciach, tu będzie okienko i tu resztę możemy sobie zabudować. Robimy ciach, tutaj ustawiamy sobie 3, żeby sobie zrobić po prostu taką doniczkę i zamknąć sobie to mamy zrobione. Z drugiej strony doniczkę możemy zrobić na przykład w tym miejscu właśnie, o, ciach, ciach, żeby to też spoko wyglądało i możemy to, no bez tego, bez kitu tutaj, robimy sobie coś takiego. Dobra, tu natomiast podnosimy sobie na 3, tu podnosimy na 3, tu podnosimy na 3 i tu podnosimy również na 3. Oczywiście tu z każdej strony musimy sobie obudować to w taki sposób, z tej nie jestem pewien, bo tu będziemy szli zaraz z dachem, więc nie do końca jestem pewien, ale na chwilę obecną sobie to obuduję, żeby po prostu na wszelki wypadek już to mieć zrobione. Ok, ciach, ciach, tutaj też. Jezu, ile tych płytek tu idzie, matko bosko. Trochę mnie pogrzało z tymi płytkami, ale no cóż. Tak być musi, tak wymyśliłem, tak będzie, no już trudno. Mógłbym to w sumie zeedytować trochę i coś innego tu wstawić zamiast tego, no ale nic. Tu dajemy sobie oczywiście na 4. Możemy sobie zrobić, tylko o, będzie to chyba bardziej w ten sposób. No i tu oczywiście też możemy sobie to samo zrobić, żeby to już było gotowe. Wydaje mi się, że taki trzon mamy już zrobiony. Tu sobie jeszcze wezmę tylko o... Chociaż nie, tu może być to. Tu może być to, bo tu od wewnątrz będzie wstawione coś takiego. Drzwi i tutaj od wewnątrz również będą wstawione drzwi. Więc mamy to zrobione. No i możemy przejść do dachu. Tak naprawdę jak widzicie ten dom nie jest zbyt skomplikowany. Najbardziej skomplikowany był ten młyn. Ale tutaj może być trochę niejasności z dachem, dlatego też fajnie było jakbyście się skupili, nie? Okej. W takim razie, co robimy z dachem? To proste. Tutaj dodajemy sobie coś takiego, coś takiego, coś takiego, coś takiego. I teraz tako. Tu robimy ciach. Mam nadzieję, że to dobrze postawiłem, ty. Bez kitu, ej. Jest dobrze. Jest dobrze. Ciach. I tutaj ciach. Natomiast jeżeli chodzi o przód, no to robimy coś takiego. Tutaj idziemy troszeczkę w dół. I tutaj do góry. W taki oto sposób może o. Ciach. Tu też robimy od dołu. Idziemy jeszcze niżej. Podnosimy sobie tutaj do góry. Ciach. I mamy to zrobione. Tu oczywiście dodajemy sobie wszędzie w tych miejscach. Jak to się nazywało? Klapy. Dokładnie tak, Patryk. To się nazywało klapy. Natomiast tutaj dodajemy sobie już na spokojnie schodki. W ten sposób, żeby to dobrze wyglądało, jest git. Tu natomiast, jeżeli chodzi o boki, to robimy sobie w ten sposób. Już tutaj nie kombinujemy, tylko podnosimy to w taki sposób. I teraz wiemy przy okazji, gdzie możemy, gdzie nie musimy uzupełniać tym naszym drewienkiem, czyli tutaj możemy sobie na spokojnie uzupełnić elegancko. I teraz ponownie po tej stronie robimy raz, dwa, jeden w dół, raz, dwa, ok, tu do góry jeden ciach, z tej strony znowu raz, dwa, jeden w dół, raz, dwa, jeden do góry, ciach, no i tu możemy sobie postawić ciach i oczywiście wyciągnąć w ten sposób. No tutaj niekoniecznie bym to chciał, ale o, tutaj chciałbym to i tutaj również chciałbym to. Super. I teraz tak o, tu oczywiście dodaję sobie znowu schodki. Pyk, z tej strony również dodaję sobie schodki. Pyk, super. Tu już wiem, że mogę sobie to podciągnąć w taki, a nie inny sposób. Tutaj no to będzie troszeczkę ciężej wam to zrobić, no ale po prostu dostawcie coś takiego. Tutaj również dostawcie coś takiego i będzie C. Tu możemy już sobie to zabudować, bo tam do niczego nam już nie będzie potrzebne. Tutaj możecie sobie po prostu przeciągnąć to w ten sposób, żeby wam się to ładnie łączyło. Ale to ponownie możecie, nie musicie, bo to różnie z tym bywa. Z uwagi na to, że tutaj, moi drodzy, przeciągamy sobie już półpłytki. W taki sposób. Tu natomiast robimy sobie jeden wyżej i tutaj jeden wyżej. Tu tak samo robimy jeden wyżej i tutaj jeden wyżej. To sobie podnosimy ciach, to sobie podnosimy ciach. No i znowu wchodzimy o kolejny etap, czyli tutaj idąc po taniości możemy to zrobić po prostu półpłytkami, tak jak widzicie. Jeżeli chcecie to zrobić porządnie, to możecie to zrobić przy wykorzystaniu
bloków normalnie tych łupkowych. Nie wiem ile tam macie materiałów, więc po prostu pokazuję tą tańszą wersję, ale tą droższą też możecie sobie zafundować, jeśli was na to stać oczywiście. Dobra, tu możemy sobie znowu podciągnąć ciach, ciach, ok, będzie coś takiego. Dlatego tu już sobie po prostu to domykamy na płasko, nie kombinujemy, domykamy na płasko. Ciach, ok. I teraz, żebym się nie pomylił, dostawiamy a chyba może od tej strony, coś takiego. Jedno z dwóch, jak chcecie tak zrobicie. I tutaj dostawiamy po prostu coś takiego, żeby mieć taki troszeczkę inaczej wyglądający dach od reszty. No i tu znowu możemy, nie musimy, tutaj możemy sobie wybić i dorzucić jednak jeszcze coś takiego. Jeżeli chcemy, żeby to lepiej wyglądało. Jeżeli chodzi o wewnątrz, no to ponownie, tu już tak naprawdę zależy od was. Ja sobie wezmę pierw latarnię, żeby tu poświetlać, żebyście coś tutaj widzieli. Z uwagi na to, że widzicie, tutaj nie możemy sobie nic postawić, więc dla mnie osobiście lepiej by było, jakbyście sobie tu wyłożyli chociaż w ten sposób, żeby mieć po prostu możliwość zawieszenia sobie zwyczajnie w świecie latarni. I tutaj dajmy coś takiego. Ok. I tu tak naprawdę możecie to zostawić, możecie to wywalić, możecie zrobić to w ten sposób jeszcze, jeżeli chcecie. Jak uważacie, tak zrobicie, nie? To jest troszeczkę wąskie, ale wysokie pomieszczenie, więc tu spoko, będziemy zaraz sobie to dekorowali. Tak oto to wygląda i możemy teraz na spokojnie sobie przejść do dekoracji, jakieś tam kwiatki, słoma i inne tego typu pierdółki, więc teraz się tym zajmiemy. Jeżeli chodzi o dekorację wnętrza, to tak wchodzimy i tutaj ja sobie zrobiłem coś takiego. Teraz tutaj dodałem sobie jedno łóżko, z drugiej strony dodałem sobie drugie łóżko, a tutaj ustawiłem skrzynkę. Tu natomiast ustawiłem sobie dwie skrzynki. Czy tutaj coś dodawałem? No niekoniecznie. Tutaj dodałem sobie na pewno ciach i tutaj również dodałem sobie ciach, żeby sobie postawić po prostu doniczki z różnymi sadzonkami. Dlaczego? No bo to jest jednak rolnik. Dobrze by było, jakby on jakieś sadzonki również miał w domu, nie? Tutaj po prostu ustawiłem sobie motyczki i tutaj ponownie mogłem sobie zrobić jakąś półeczkę, jeżeli chciałem, jeżeli nie, to nie. I to w zasadzie, jeżeli chodzi o wnętrze, tyle. Tu możemy po prostu dodać sobie jeszcze jakieś sadzonki i będziemy mieć fajnie, naprawdę fajnie to zrobione. Jeżeli chcecie jeszcze sobie gdzieś tam podostawiać skrzynki, to możecie tutaj, możecie nawet w podłogę wbudować te skrzynki, albo tutaj możecie zamiast tego, to możecie to wywalić i zrobić sobie wejście do piwnicy w tym miejscu, po prostu tam i zrobić sobie podziemia, nie? Jeżeli chcecie, to możecie to w taki sposób zrobić. Tak jak mówię, to jest wasza chata, wy decydujecie, jak to będzie wyglądać. I jeżeli chodzi o wnętrze, mamy tyle. Jeśli chodzi o zewnątrz, no to tak latarnię ja sobie ustawiłem tutaj i powiedzmy gdzieś tutaj. W tym miejscu zrobiłem sobie po prostu informację o tym, że to jest rolnik. Czy tam farma, jak sobie nazwiecie, to nazwiecie. Tu oczywiście mój ulubiony zestaw kwiatków. No i słoma. Tu niestety, mordeczki, wszędzie musicie sobie gdzieś tam polokować słomę, jakieś tam, wiecie, magazyny tej słomy porobić. No bo to jednak jest rolnik. Nawet to możecie sobie wywalić i zrobić coś takiego, że po prostu ta słoma tutaj jest obecna, czy nawet to jakieś tam, jak to się nazywa? Arbuz. Także arbuzy sobie gdzieś tutaj macie. Tu oczywiście dajecie sobie jeszcze ten kompostownik, żeby mieć profesję rolnika. W tym miejscu również dajecie sobie coś takiego, no i ponownie możecie sobie gdzieś tam to podekorować właśnie w taki sposób, że gdzieś tam pod daszkiem, gdzieś tutaj koło młynu się tutaj wala po prostu ta słoma, żeby mieć to fajnie zrobione. Moim zdaniem jest to całkiem spoko, jeżeli chodzi o dekorację. Ja osobiście zrobiłem sobie jeszcze studnię obok domu i jak ją zrobiłem? No ja ją zrobiłem sobie w taki sposób, że tutaj zrobiłem coś takiego, tutaj zrobiłem na 2. To było, chyba na 3 w ogóle robione to cała studnia, z tego co pamiętam. Tylko teraz jak ja to zrobiłem właśnie, czy to było w ten sposób? Nie, to było zrobione na 2 i tylko było to zrobione w ten sposób. Coś takiego chyba? Tak, to było coś takiego i teraz sobie po prostu zrobiłem tak, że tutaj zrobiłem wróć na odwrót. Coś takiego zrobiłem. Pyk, 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 pyk. I teraz to zrobiłem sobie po prostu niżej w ten sposób, żeby to lepiej wyglądało. Tu sobie podniosłem do góry na 2, do góry na 2. Tutaj sobie zrobiłem coś takiego, a dookoła zrobiłem...
Aha, zrobiłem tak, że tutaj dałem niżej, tu dałem wyżej, tu dałem niżej, tu dałem niżej, tu dałem niżej, tu dałem wyżej, niżej i tutaj też dałem chyba to niżej, jeżeli się nie mylę. To sobie wywaliłem, tu sobie wlałem wodę, pyk, pyk, no i tu sobie zrobiłem po prostu łańcuch, że gdzieś tam jest to tam zatopione i tyle, nie? Taką sobie jeszcze tutaj zrobiłem właśnie studnię? Tak to się mówi, nie? Studnię, tak. Taką sobie zrobiłem tutaj studnię. Reszta, no to już wiadomo, tutaj są po prostu pola, więc możecie sobie jakieś zboże posadzić czy coś. Jeżeli chodzi o stracha na wróble, tutaj ja też nie odkrywałem Ameryki. Stracha na wróble zrobiłem po prostu w najzwyczajniejszy sposób, robiąc coś takiego. Wezmę sobie po prostu to. Tutaj dodałem sobie po prostu te łapki mu, dodatkowo dodałem sobie dynia, tą wydrążoną dynię sobie dodałem, oczywiście możecie dodać oświetloną, też będzie spoko i do tego dodałem sobie jakieś łachmany w postaci, to się sztandar nazywało, jest kochany. Dałem takie po prostu szare sztandary tutaj z jednej i z drugiej strony i to był mój strach na wróble. Oczywiście jakieś drzewko możecie sobie tutaj jeszcze posadzić, do czego zachęcam, czyli bierzemy sobie sadzonkę, do tego oczywiście mączka kostna, ciach, możemy sobie gdzieś, nie wiem, tutaj w tym miejscu fajnie jakby wyrosło takie naprawdę gigaduże, no nie za bardzo, ale no i tu wszędzie po prostu robimy sobie roślinki i będziemy mieć to w pełni gotowe. Czy coś jeszcze z dekoracji? Wydaje mi się, że nie, że mamy wszystko, oczywiście ewentualnie możecie sobie tutaj podoświetlać ten młyn dookoła, żeby on fajniej wyglądał. No tutaj nawet możecie gdzieś tam sobie zamiast tego wstawić po prostu oświetlenie, jeżeli nie, to możecie dostawić tutaj czy tutaj. Już jak tam chcecie, to sobie to oświetlicie, nie będę wam wnikał aż tak w szczegóły. No i co? I wydaje mi się, że mamy to zrobione. Także zostawcie suba, lajka, dzwona, jeżeli wam się podobało. Udostępnijcie koledze czy koleżance, co będziecie razem budować na serwerze lub co zamierzacie sami zbudować. A przed wami efekt finalny.